Witam Państwa serdecznie, cóż za niespodzianka! Pewnie się Państwo zastanawiacie, dlaczego ja, a nie on. Otóż, proszę Państwa, redaktor Orłoś najzwyczajniej w świecie wziął sobie wolne. Zresztą bardzo zasłużone. W związku z czym to ja poprowadzę całe dzisiejsze wydanie i od razu uprzedzam wszystkich smutasków, niezadowolońców, hejterków, że nie mam zamiaru udawać ani próbować być choćby przez sekundeczkę redaktorem Orłosiem. Mam gorszą dykcję, mało medialną urodę, a co najgorsze, mam to wszystko w dupie, więc jak się komuś nie podoba, to może mnie... Ja się nazywam Antoś Orłoś, a to jest program w telegraficznym skrócie, czyli WTS. Babciu, to jest zajebiste! Zaczynamy. Wiadomo, że pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to też, tak powiedziałbym, tak sobie. No właśnie, dlatego tym bardziej martwi fakt, że jak wynika z wyliczeń Rzeczpospolitej, oczywiście mowa o gazecie, nie o... Dobra, nieważne. Nowy lockdown może kosztować polską gospodarkę aż 25 miliardów złotych. Dziennie to straty rzędu 1,3 miliarda złotego. Stracą zarówno hotele, usługi, lokale fitness, które i tak już są zamknięte od wielu, wielu miesięcy. Wychodzi na to, że straci nawet osławiony pensjonat prezesa Obajtka. No ale to wiadomo, no coś się wymyśli, jak to w Polsce, nie wiem, pomoże może brat. No podobno w nadleśnictwie naprawdę się nieźle zarabia. Jak powszechnie wiadomo, pan prezydent Andrzej Duda, czyli PAD, jak na prawdziwego męża stanu przystało, od początku aktywnie włącza się w walkę z pandemią. A to otworzy stoki, sprawdzi, czy się śmiga jak należy na tych narciochach, a to zniknie na jakiś czas, co by inni mogli zabłysnąć, a to się nagle pojawia i mówi coś bardzo mądrego, że na przykład, nie wiem, polska policja jest ekstra, bo nikogo jeszcze nie zabiła. I rzeczywiście, że nikogo jeszcze nie zabiła, ale jedną z takich właśnie aktywności był hucznie ogłoszony w marcu 2020 roku projekt Polska Szwalnia Agencji Rozwoju Przemysłu. Bardzo trudna nazwa, proszę Państwa. To właśnie sam Andrzej Duda z dumą go zainaugurował. Założenia były piękne. Polskie maseczki w liczbie 100 milionów sztuk miały trafić pod strzechy jako odpowiednie na każdą kieszeń. I co? I gówno! Żartowałem. Projekt się udał. Okazuje się jednak, że to nie jest sukces rządu, ani naszego wspaniałego narciarza Kartofelka, czy Agencji Rozwoju Przemysłu. Projekt udało się zrealizować tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu firm prywatnych. Entuzjastycznie zapowiadana narodowa polska fabryka w Stalowej Woli do tej pory nie działa i jak można się w związku z tym domyślić, nie domyśleć, tylko domyślić, nie wyprodukowała ani jednej maseczki. Czy mi jest, proszę Państwa, z tego powodu smutno? Otóż nie. Bo proszę Państwa, ja już maseczkę mam, nawet mam 2 maseczki i zapewne Państwo też już macie maseczki, także właściwie ja nie wiem, o co cała ta afera. Nie sztuką jest, proszę Państwa, wyprodukować maseczki, ale sztuką jest na przykład aktorstwo. To jest właśnie, proszę Państwa, sztuka. Okazało się ostatnio, że sztuką również, i to sztuką przetrwania, może być studiowanie na łódzkiej filmówce. Do takich wniosków można dojść po lekturze postu, który zamieściła na swoim profilu na Facebooku aktorka i absolwentka łódzkiej szkoły filmowej Anna Paliga. Twierdzi w nim, że uczelnia nie zapewnia studentom poczucia bezpieczeństwa i wymienia co najmniej straszne, a momentami wręcz obrzydliwe o takie sytuacje, do jakich miało dochodzić podczas zajęć. Na wydziale aktorskim panuje absurdalne i niszczące przekonanie, że młodych należy łamać i przyzwyczajać do zaciskania zębów, a także, że doświadczenie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami, opisuje Paliga. W skrócie mamy więc takie osiągnięcia kadry pedagogicznej jak wpadanie w furię, łamanie nosów, rzucanie krzesłami, poniżanie, gryzienie ich, w sensie nie krzeseł, tylko studentów, czy rozbieranie podopiecznych podczas egzaminów. I to wszystko na uczelni, podczas zajęć. Pytanie, co ta kadra wyprawia w domach po pracy, ale to takie, wiecie Państwo, otwarte pytanie, wiecie o co chodzi. Aktorka zaznacza, że większość z opisanych sytuacji dotarła do władz uczelni, ale zostały one z premedytacją zamiecione pod dywan. Dla samej zainteresowanej nauka w szkole zakończyła się załamaniem nerwowym, stanami lękowymi i długotrwałą terapią. Myślę, że skoro łódzka filmówka hołduje obecnie takim tradycjom, to ja proponuję, żeby zmienić patrona szkoły z Leona Schillera na, no nie wiem, Romka Polańskiego. Zostawiamy temat artyzmu i wracamy do polityki. W tej dyscyplinie trzeba jak mało gdzie wiedzieć, za czym jesteś, a za czym nie. Może właśnie dlatego dla ułatwienia debatowany w środę przywiejskiej obywatelski projekt ustawy nazwano Tak dla rodziny, nie dla gender. Przynajmniej nikt się nie pomyli, wiadomo o co chodzi, właściwie cała treść jest już zawarta w nazwie. W przygotowanie projektu zaangażowane były Chrześcijański Kongres Społeczny Marka Jurka, czy też Jurka Marka oraz, tak proszę Państwa,
dobrze nam znany i kochany Instytut Ordo Iuris. Projekt ten dotyczy wypowiedzenia przez Polskę konwencji antyprzemocowej, która ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Jak wiadomo, skrajna prawica to i golonkę zje, browarka wypije i kobiecie w wolnej chwili przypierdoli, stąd pomysł ochrony płci pięknej przed przemocą nie za bardzo się konserwatystom podoba. Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 chcą odrzucenia projektu, kontynuacji prac nad nim chce będący tylko trochę za przemocą PiS, a Konfederacja się już jakby w tańcu nie pierdoli. Wszyscy wiemy, ile szacunku do kobiet ma Janusz Korwin-Mikke. 16 wyborów, w których pan startował, 15 pan przegrał. Przegrał pan także dlatego, że przede wszystkim dlatego, że obraża pan ludzi. Obraża pan kobiety, obraża pan ludzi starszych, obraża pan... Co się pan Pana, głupie starszych, jeżeli jesteśmy jedyną partią, która domaga się, żeby przywrócić emerytom zabrane przez nas emerytury. Zabrano tym ludziom, okradziono z ich pieniędzy. I pan, ja obrażam ludzi starszych? Nie, pan naprawdę nie był taki głupot, dobrze? Nikt na sali chyba do końca nie wiedział, po co taki projekt w ogóle został zgłoszony. Na szczęście z wyjaśnieniami pospieszył Marek Jurek, czy też Jurek Marek, któremu się po prostu parlamenty pomyliły. Jestem hardcorem. No ale jak już był, to powiedział, co tam na sercu mu leżało. Główny przekaz był taki, że wypowiedzenie konwencji chroni nas przed ideologią gender. Ladies and gentlemen, we got him. Wiadomo, dobro kobiet czy ochrona przed gender. Wybór jest chyba jasny. Jak dodał Jurek, znaczy oczywiście Marek Jurek, chciałby, aby przyjęciu nowej ustawy towarzyszyło jednocześnie zawarcie narodowego porozumienia antyprzemocowego. Boję się trochę, co to właściwie znaczy, ale ważne, że jest to narodowe. A we wtorek, proszę Państwa, nasza wspaniała prokuratura w swej niezmierzonej mądrości wystąpiła o uchylenie immunitetów aż trzem sędziom Sądu Najwyższego, którzy jej zdaniem doprowadzili do bezprawnego pobytu aż z kolei 2 osób w zakładach karnych. Już dzień później we wspólnym oświadczeniu ponad 60 wściekłych sędziów Sądu Najwyższego skrytykowało działania prokuratury i oceniło, że jest to próba wywołania efektu mrożącego, a rzekome przestępstwa sędziów nie znajdują oparcia w przedstawionych dowodach. Ja przepraszam bardzo, ale co z tego, że dowodów nie ma? Co to za argument w ogóle? Minister Ziobro chce po prostu usunąć z urzędu tych sędziów, którzy przeszkadzają mu w ochronie przed gender, w ochronie przed gender. Ladies and gentlemen, Na miejscu sędziów, jak się czują tacy poszkodowani, to złożyłbym wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. A tam Pani Krysiu, cała redakcja WTS-a pozdrawia, jesteśmy wiernymi fanami. Dziękujemy za służbę naszemu państwu, za to, ile pani robi, a przecież by pani nie musiała. Za to, jaka pani jest. Spokojna, inteligentna, opanowana. Jak ja bym chciał być tą sałatką, Boże. Zostawmy sądownictwo i przejdźmy do spraw naprawdę ważnych i bliskich sercu każdego obywatela. Oczywiście, nie bliższych niż pani Pawłowicz, ale jednak. Instrybutor, k***a, żebyś nie strzelił! Taką sprawą jest niewątpliwie kwestia słynnego już instrybutora znajdującego się na stacji benzynowej w miejscowości Rymań. O tym nowatorskim urządzeniu zrobiło się głośno pod koniec lutego, gdy do sieci trafiło nagranie z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak 37-letnia kobieta wjeżdża w budynek stacji benzynowej i całkowicie go demoluje. Jakby moim zdaniem ekstra, co innego jeszcze można robić w tym kraju. No i w ogóle po co tam ten instrybutor? Sytuację starali się opanować nasi doskonale wyszkoleni policjanci obecni na miejscu zdarzenia i to właśnie wtedy padły kultowe dziś słowa: kurwa, instrybutor tylko nie strzel. To moim zdaniem też jest ekstra. W tej historii wszystko jak na razie jest ekstra. Po brawurowej akcji policji i jeszcze bardziej brawurowej karierze instrybutora w polskim internecie, władze Rymania postanowiły zbudować zasłużonemu urządzeniu pomnik, który ma się stać atrakcją turystyczną miejscowości. No i to moim zdaniem, proszę Państwa, jest już naprawdę bardzo ekstra. To jednak nie jedyne zapowiadane w gminie atrakcje. Wójt Rymania zapowiada także organizację turnieju strzeleckiego o puchar złotego instrybutora. Po obejrzeniu tego filmiku pewne jest to, że rymańscy, tak się mówi, rymańscy? Policjanci w turnieju szans raczej nie mają. Na koniec tej pięknej historii chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że był to instrybutor należący do pana prezesa Obajtka, co moim zdaniem jest już naprawdę totalnie ekstra. A propos ekstra rzeczy, czas na coś naprawdę ekstra, czyli zapraszam Państwa serdecznie na kącik muzyczny. Witam Państwa serdecznie. Dziś w dziale muzycznym bardzo znana i lubiana przez większość ludzi na świecie, w tym pewnie pana Jurka Marka, pani Monika Brodka. Dziś będzie jej taka nowa piosenka, w której ona tak coś tam dziwnie śpiewa w dziwnym języku i tak dziwnie mruga do innej pani, co ona tak dziwnie odmruguje.
I to jest takie fajne, dziwne i się nikt tego nie spodziewał, że ona tak będzie mrugać i będą sobie odmrugiwać. Przed Państwem mrugająca Monika Brodka w utworze Game Changer. Przenosimy się do magicznej stolicy, gdzie ostatnio Rada Miasta miała głosować nad nadaniem honorowego obywatelstwa Warszawy dla działaczki społecznej i liderki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej. Brzeska stała się symbolem walki z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną w stolicy. W 2011 roku została zamordowana, a sprawców nie wykryto. Projekt uchwały w sprawie nadania Brzeskiej honorowego obywatelstwa stolicy miał zostać rozpatrzony przez Radę Warszawy. Jak do tej pory wszystko jasne. Mamy bohaterkę, mamy też inicjatywę uznania jej walki o dobro innych i w tym momencie na arenę wkracza dzielny szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski, składając wniosek o wycofanie sprawy nadania honorowego obywatelstwa brzeskiej z porządku obrad. Decyzję poparło 38 radnych, 20 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Szostakowski argumentował, że honorowe obywatelstwo przyznaje się głównie osobom żyjącym. Brawo, panie Szostakowski, dobrze wiedzieć, że jest pan tak czujnym i zaangażowanym radnym i dobrze wiedzieć, że pan w ogóle istnieje. Szkoda tylko tego honorowego obywatelstwa dla pani Brzeskiej, no ale już dobra, przynajmniej wiadomo, że coś tam w ogóle robicie. Na koniec przepływamy, proszę Państwa, za ocean, gdzie we wtorek amerykański wywiad opublikował raport, z którego jasno wynika, że prezydent Rosji Władimir Putin ingerował w wybory w USA, aby zwiększyć poparcie dla Donalda Trumpa oczywiście. W rozmowie z telewizją ABC News obecnie urzędujący prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że Władimir Putin poniesie konsekwencje za ingerowanie w amerykańskie wybory i nazwał też Putina zabójcą. Oczywiście na odpowiedź Rosji nie trzeba było długo czekać. Wezwała ona z Waszyngtonu do Moskwy swojego ambasadora, aby porozmawiać o zapobieganiu nieodwracalnemu pogorszeniu się stosunków rosyjsko-amerykańskich. No co jak co, ale urodzonym dyplomatą to Joe Biden chyba jednak nie jest. Do jego słów odniósł się także Władimir Putin, który życzył mu zdrowia, co w jego ustach brzmi jak groźba. Po czym dodał, kto się przezywa, sam się tak nazywa. I muszę przyznać, że to było naprawdę super śmieszne. No i to by było na tyle, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku w telegraficznym skrócie. Zapraszam Państwa serdecznie już w najbliższy czwartek, kiedy to na całe szczęście z urlopu powróci pan redaktor Orłoś i już wszystko będzie cacy. Ja Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i cóż, do zobaczenia.